Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Koty od wieków intrygują ludzi swoją tajemniczością, niezależnością i pozorną obojętnością. W przeciwieństwie do psów, które wylewnie okazują miłość i przywiązanie, koty zdają się bardziej powściągliwe. Właśnie dlatego wielu opiekunów zastanawia się, czy mój kot naprawdę mnie kocha, czy po prostu się do mnie przyzwyczaił. Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Koty to zwierzęta terytorialne, a ich sposób budowania więzi jest zupełnie inny niż u psów czy ludzi. W naturalnym środowisku koty raczej unikają ścisłych więzi społecznych, z wyjątkiem matek z kociętami i czasem bliskich krewnych w stadach dzikich kotów. Jednak kiedy kot żyje z człowiekiem, jego relacje zmieniają się diametralnie. Badania pokazują, że koty potrafią odczuwać przywiązanie podobne do tego, które wytwarzają ludzkie dzieci wobec swoich rodziców. W eksperymencie przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanowym w Oregonie badacze odkryli, że większość kotów wykazuje tzw. przywiązanie bezpieczne, czyli takie, które oznacza, że czują się komfortowo i pewnie w obecności swojego opiekuna. To oznacza, że człowiek nie jest dla kota jedynie dostawcą jedzenia, ale kimś, kogo obecność daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jednak kocia miłość wygląda inaczej niż psia. Pies cieszy się na widok opiekuna, skacze, macha ogonem i merda całym ciałem. Koty nie działają w tak oczywisty sposób. Ich oznaki uczuć mogą być subtelne, ale równie znaczące. Na przykład ocieranie się o człowieka. Koty posiadają gruczoły zapachowe na głowie, policzkach i w okolicach ogona. Kiedy ocierają się o nas, zostawiają na naszej skórze swój zapach, co jest oznaką akceptacji i uznania nas za część swojego terytorium. Kolejną oznaką jest mruczenie. Chociaż koty mogą mruczeć z różnych powodów, jednym z nich jest wyrażenie komfortu i radości z przebywania z bliską osobą. I teraz uwaga! Kocie baranki, delikatne uderzanie głową w rękę lub twarz człowieka to jedno z najbardziej intymnych i czułych gestów, jakie może wykonać kot. Następna oznaka kociego love to spanie obok lub na opiekunie. W naturze koty wybierają do spania miejsca, gdzie czują się bezpiecznie. Jeśli twój kot kładzie się na twoich kolanach, przytula do ciebie w nocy lub śpi obok, to znak, że czuje się przy tobie bezpieczny i komfortowy. Przytul swojego kota, spójrz mu w oczy, ale najpierw przeczytaj. Spoglądanie w oczy i powolne mruganie, w świecie kotów długie, powolne mruganie to odpowiednik kociego kocham cię. Jeśli twój kot patrzy na ciebie i mruga, to znak, że ci ufa i darzy cię sympatią. Mimo tych wszystkich dowodów kociej miłości, wciąż istnieje różnica między przywiązaniem a miłością w ludzkim rozumieniu. Koty nie kochają w taki sposób, jak ludzie czy psy, nie okazują uczuć w oczywisty sposób i nie oczekują ciągłej uwagi. Jednak jeśli zauważysz subtelne oznaki ich sympatii, łatwo dostrzeżesz, że twój kot naprawdę cię lubi, a może nawet kocha na swój własny koci sposób. Zastanawialiście się kiedyś, czy wasz kot naprawdę za wami tęskni? A może po prostu przyzwyczaja się do waszej obecności i traktuje jako część codziennej rutyny? Koty od wieków uchodzą za samotników, a ich niezależność sprawia, że wiele osób sądzi, iż nie przywiązują się do ludzi tak jak psy. Ale jeśli wracacie do domu po kilku dniach nieobecności i widzicie, jak wasz kot ociera się o wasze nogi, mruczy głośniej niż zwykle albo nagle staje się bardziej towarzyski, to możecie się zastanawiać, czy on naprawdę za mną tęsknił? To, jak koty reagują na rozłąkę, zależy od ich charakteru i doświadczeń. Niektóre koty potrafią świetnie radzić sobie same, podczas gdy inne wyraźnie odczuwają brak opiekuna. Zapewne zauważyliście, że wasz kot czeka przy drzwiach, kiedy wychodzicie na dłużej. A może szuka was w miejscach, gdzie zwykle przebywacie, albo miauczy więcej niż zazwyczaj. Niektóre koty mogą nawet odmawiać jedzenia albo wyglądać na przygnębione. I chociaż nie każdy kot będzie wprost pokazywał swoje emocje, to nie oznacza, że ich nie odczuwa. Pewnie zastanawiacie się też, jak długo koty pamiętają ludzi.
Czy zapomną o nas, jeśli znikniemy na kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat? Ich pamięć działa trochę inaczej niż nasza. Koty świetnie zapamiętują osoby, które wywarły na nich silne wrażenie, zarówno dobre, jak i złe. Jeśli mieliście bliską więź ze swoim kotem, to możecie być pewni, że nawet po długim czasie was rozpozna. Są historie o kotach, które po latach rozłąki wracały do dawnych opiekunów i od razu wskakiwały im na kolana, jakby w ogóle się nie rozstawali. Ale czy koty potrafią okazywać smutek? Nie tak jak ludzie czy psy. Nie będą wyły z tęsknoty, ani nie uronią łzy, ale ich zachowanie może się zmienić. Jeśli wasz kot nagle je mniej, jest mniej aktywny, nie chce się bawić albo szuka znajomych zapachów, to mogą być sygnały, że odczuwa stratę. Niektóre koty, zwłaszcza te o silnej więzi z opiekunem, potrafią długo szukać go po domu, a nawet spać w miejscach, gdzie wcześniej spędzaliście razem czas. Koty na pewno przywiązują się do ludzi, zapamiętują ich zapach, głos, rytuały, ale jednocześnie potrafią stworzyć z opiekunem więź, która dla nich jest niezwykle ważna. Jeśli więc wasz kot szuka waszej obecności, okazuje wam sympatię na swój własny sposób i wydaje się bardziej zadowolony, kiedy jesteście obok, to chyba nie ulega wątpliwości, że jesteście dla niego kimś więcej niż tylko parą bamboszy. Być może miłość kota wygląda inaczej niż nasza, ale w kocim świecie to właśnie przywiązanie, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa są najważniejszymi oznakami uczuć. A teraz coś o kociej zazdrości. Gdy siedzicie z kimś na kanapie, a wasz kot nagle zaczyna się ocierać, wpychać między was albo wpatruje się intensywnie, możecie się zastanawiać, czy przypadkiem nie próbuje was sobie zarezerwować. A może zdarzyło się, że kiedy do waszego domu zawitał gość lub pojawiło się nowe zwierzę, wasz kot zaczął się dziwnie zachowywać. Ignorował was, odwracał się plecami, uciekał, albo wręcz przeciwnie, nagle stał się bardziej nachalny i domagał się pieszczot? Jak już wspomniałem, koty, choć uchodzą za niezależne, są bardzo terytorialne, a ich świat opiera się na rutynie i poczuciu bezpieczeństwa. Gdy w ich otoczeniu pojawia się ktoś nowy, mogą czuć, że ich dotychczasowy porządek został zachwiany. Nowa osoba czy zwierzę to dla kota zmiana, na którą nie zawsze reaguje entuzjastycznie. Niektóre koty starają się wtedy zwrócić na siebie uwagę, inne obrażają się i unikają kontaktu, a jeszcze inne mogą nawet wykazywać agresję. Czy to naprawdę zazdrość? Koty nie doświadczają emocji w taki sposób jak ludzie, ale mogą odczuwać coś w rodzaju frustracji, niepokoju lub potrzeby rywalizacji o uwagę opiekuna. Jeśli wcześniej byliście dla waszego kota całym światem, a teraz nagle poświęcacie czas komuś innemu, kot może próbować odzyskać was na swój sposób. Możecie wtedy zauważyć, że częściej ociera się o was, siada wam na kolanach w momentach, gdy zajmujecie się czymś innym, albo nawet zaczyna zaznaczać swoje terytorium, na przykład śpiąc na waszych ubraniach, czy drapiąc meble w pobliżu miejsc, gdzie najczęściej przebywacie. Niektóre koty reagują też na nową sytuację w bardziej subtelny sposób. Mogą ignorować wasze zawołania, siadać tyłem do was albo demonstracyjnie wychodzić z pokoju, gdy pojawia się niechciany intruz. To ich sposób na okazanie niezadowolenia i próbę przywrócenia wcześniejszego układu sił. Jeśli zauważyliście u swojego kota takie zachowania, warto pamiętać, że koty potrzebują czasu, by zaakceptować zmiany. Ignorowanie nowego domownika nie zawsze oznacza zazdrość. Czasem to po prostu potrzeba przyzwyczajenia się do nowej sytuacji. Najlepiej dać kotu możliwość samodzielnego zadecydowania o tempie nawiązywania nowych relacji. Nie zmuszajcie go do interakcji, ale jednocześnie nie pozwólcie, by czuł się pominięty. Jeśli będzie widział, że nadal jest dla was ważny, prawdopodobnie z czasem zaakceptuje nową osobę lub zwierzę w swoim otoczeniu. A na koniec, wiecie jak to jest z teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Mógłbym mówić o kotach godzinami, ale nic nie oddaje ich wyjątkowości tak dobrze, jak życie z nimi na co dzień. Mam 2 koty. Każdy z nich jest zupełnie inny, ale obydwa pokazują mi, że miłość w kocim wydaniu to coś absolutnie wyjątkowego. Jeden to prawdziwy pieszczoch, zawsze tam, gdzie ja. Jak tylko usiądę, natychmiast wskakuje na kolana, rozkłada się jak król i mruczy tak głośno, że aż trudno skupić się na czymkolwiek innym. Uwielbia być blisko, czasem aż za bardzo, bo potrafi dosłownie przygnieść mnie swoją czułością. Drugi
Cóż, to zupełnie inna historia. Dystyngowany, z charakterem, zawsze zachowuje swój majestatyczny dystans. Nie przyjdzie na kolana, nie da się wziąć na ręce, ale kiedy usiądę przy komputerze, nagle magicznie pojawia się obok. Siada w zasięgu wzroku, spogląda na mnie tym swoim przenikliwym spojrzeniem i powoli mruga, jakby mówił: jesteś okej, ale nie myśl, że zaraz cię polubię bardziej niż powinienem. A potem, w najmniej spodziewanym momencie, kiedy już prawie zapomnę o jego obecności, podchodzi, ociera się o moją rękę i z cichym mruknięciem kładzie się tuż obok. To taki jego znak, że lubi mnie w swym kocim stylu. I właśnie w tym tkwi piękno relacji z kotami. Każdy z nich okazuje uczucia inaczej, każdy ma swoje własne tempo i swoje własne granice. Ale kiedy już obdarzą cię zaufaniem i pokażą, że jesteś dla nich ważny, to uczucie nie ma sobie równych. Bo kocia miłość nie jest głośna ani oczywista. Jest subtelna, pełna tajemnicy i wyjątkowa. I to czyni ją tak niezwykłą. A na koniec, wiecie, jak to jest z teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Mógłbym mówić o kotach godzinami, ale nic nie oddaje ich wyjątkowości tak dobrze, jak życie z nimi na co dzień. Mam 2 koty, każdy z nich jest zupełnie inny, ale obydwa pokazują mi, że miłość w kocim wydaniu to coś absolutnie wyjątkowego. Jeden to prawdziwy pieszczoch, zawsze tam, gdzie ja. Jak tylko usiądę, natychmiast wskakuje na kolana, rozkłada się jak król i mruczy tak głośno, że aż trudno skupić się na czymkolwiek innym. Uwielbia być blisko, czasem aż za bardzo, bo potrafi dosłownie przygnieść mnie swoją czułością. Drugi, cóż, to zupełnie inna historia. Dystyngowany, z charakterem, zawsze zachowuje swój majestatyczny dystans. Nie przyjdzie na kolana, nie da się wziąć na ręce, ale kiedy usiądę przy komputerze, nagle magicznie pojawia się obok. Siada w zasięgu wzroku, spogląda na mnie tym swoim przenikliwym spojrzeniem i powoli mruga, jakby mówił: jesteś okej, ale nie myśl, że zaraz cię polubię bardziej niż powinienem. A potem w najmniej spodziewanym momencie, kiedy już prawie zapomnę o jego obecności, podchodzi, ociera się o moją rękę i z cichym mruknięciem kładzie się tuż obok. To taki jego znak, że jednak lubi mnie w swym kocim stylu. I właśnie w tym tkwi piękno relacji z kotami. Każdy z nich okazuje uczucia inaczej, każdy ma swoje własne tempo i swoje własne granice. Ale kiedy już obdarzą cię zaufaniem i pokażą, że jesteś dla nich ważny, to uczucie nie ma sobie równych. Bo kocia miłość nie jest głośna ani oczywista. Jest subtelna, pełna tajemnicy i wyjątkowa. I to czyni ją tak fascynującą i niezwykłą. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.